O 11:30 nad kurdyjskie miasteczko nadleciały irackie samoloty wojskowe. Najpierw zrzuciły napalm, a potem bomby z mieszanką sarinu, gazu musztardowego i gazu VX. Ludzie zaczęli natychmiast uciekać do schronów, ale wielu z nich nie zdążyło dobiec w bezpieczne miejsce. W ciągu kilku godzin broń chemiczna zabiła 5000 osób, a kolejne tysiące do końca życia pozostawiła w chorobach i w traumie. Od tamtego dnia mija właśnie 35 lat. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To była jedna z najstraszniejszych zbrodni irackiego dyktatora Saddama Husajna. 16 marca 1988 roku irackie wojsko dokonało nalotu z użyciem broni chemicznej na kurdyjskie miasto Halabdża. Miał to być odwet za nieudane kurdyjskie powstanie. Nalot był częścią czystek etnicznych, jakie Saddam przeprowadził na Kurdach. Był też dowodem, że iracki dyktator, zgładzony 2 dekady temu, miał broń chemiczną. W 35. rocznicę masakry chcę opowiedzieć Ci o tym, co zaszło w Halabdży. To opowieść niezwykła także dlatego, że odwiedziłem Halabdżę jako jeden z nielicznych polskich dziennikarzy. Ten odcinek zawiera drastyczne sceny, zatem nie słuchaj go w towarzystwie dzieci. A jeśli jesteś osobą wrażliwą, to przeskocz od razu do rozmowy z naszym gościem. Jest czwartek, 16 marca 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Halabdża to miasto ocalonych, ale i miasto duchów. Tutaj każdy stracił kogoś z rodziny. Widzisz tę ulicę? Ona była pełna ludzkich ciał. To wyglądało jak apokalipsa. Ci, którzy przeżyli atak chemiczny, cierpią na raka lub choroby nerwowe. Dzieci rodzą się z wadami serca, wzroku albo upośledzone umysłowo. Od chorób straszniejsze są tylko wspomnienia. 35 lat temu irackie samoloty zrzuciły na Halabdżę napalm. Eksplozje powybijały szyby w oknach i sprawiły, że ludzie nie mieli jak schronić się przed bronią chemiczną. Dopiero wówczas na miasto spadła mieszanina sarinu, gazu musztardowego, tabunu i gazu VX. Ludzie umierali w ciągu kilkudziesięciu minut. Do wieczora zmarło 5000 Kurdów. Reszta ratowała się ucieczką z miasta. Byłem wtedy dzieckiem. Miałem 5 lat, ale wszystko doskonale pamiętam. To była potworna katastrofa i nawet po tylu latach wydaje mi się, jakby to stało się wczoraj. To zaczęło się o 11:30. W mieście byli kurdyjscy żołnierze. Nagle nad Halabdżę nadleciało jakieś 20 samolotów. Były na tyle nisko, że widać było, że mają bomby. Zastanawialiśmy się wtedy, po co im te bomby. Usłyszałem ogromną eksplozję. Ojciec natychmiast zdecydował, że uciekamy z miasta 2 samochodami. Wkrótce potem z okien naszego domu zobaczyliśmy ciała leżące na ulicach. Widziałem martwych ludzi, martwe ptaki, osły. Siedzieliśmy wtedy w domu. Poczułem dziwny zapach, tak jakby jabłka. Po chwili wszystkich rozbolała głowa, a potem gardło. Ciężko było oddychać. Staraliśmy się nie zasnąć, bo wiedzieliśmy, że jeśli zaśniemy, to już się nigdy nie obudzimy. Przez okno widziałem ludzkie ciała, widziałem pianę wylewającą się z ust. Mój wujek miał zabrać mnie i moje rodzeństwo z miasta. Wepchnęli mnie do samochodu, ale ja płakałem, bo chciałem zostać z rodzicami. Waliłem pięściami w szybę auta, ale ojciec pocałował mnie i powiedział, żebym się nie martwił, bo on spakuje nasz dobytek i zaraz do nas dołączy. Pamiętam, jak rodzice machali nam na pożegnanie. Widziałem ich wtedy ostatni raz. 3 dni później dowiedziałem się, że oboje zginęli. Kilka godzin po ataku mieszkańcy Halabdży próbowali wrócić do miasta, żeby odszukać swoich bliskich. Ten widok był przerażający. Na ulicach leżały sterty ludzkich ciał, zwłoki były opuchnięte, miały spaloną skórę, a oczy wychodziły na wierzch. Z ust ciekła piana, w powietrzu czuć było zapach jabłek i czosnku.
Wiele osób całymi tygodniami koczowało w nieludzkich warunkach przy granicy iracko-irańskiej. Miałam wtedy 13 lat, trzymałam na rękach moich 2 kilkumiesięcznych braci. Bałam się, że umrą i wciąż miałam nadzieję, że mama przyjdzie i się nimi zaopiekuje. Moi bracia cały czas płakali, bo byli głodni. W pewnym momencie jakaś kobieta nakarmiła ich mlekiem z piersi. Gashaf Morat ma dzisiaj męża i 3 dzieci, ale wtedy straciła 23 krewnych, w tym matkę i ojca. 5000 ofiar masakry w Halabdży spoczywa w 10 masowych grobach w całej okolicy. Ale te groby to nie jedyny dowód okrucieństwa Saddama Husajna. Dyktator przez wiele miesięcy prowadził eksterminację Kurdów. Nazwę kampanii Anfal zaczerpnął z wersetów Koranu. Wymordował wtedy tysiące osób. Od czasu upadku Saddama w górskiej wiosce Pires Kurdowie gromadzą pamiątki po ofiarach czystek. Tu widzisz buty, czyjeś spodnie i koszule jeszcze ze śladami krwi, a tu jest czyjś portfel i dowód osobisty. Kampanią dowodził kuzyn Saddama Ali Hassan al-Majid. To właśnie po akcji w Halabdży zyskał przydomek chemicznego Alego. W 2010 roku został powieszony przez ówczesne irackie władze. 2 lata wcześniej Aras Abid Akram, który w Halabdży stracił całą rodzinę, mówił mi, że śmierć chemicznego Alego nie ma już większego znaczenia. My nie chcemy zemsty, to nie o to tu chodzi. Chemiczny Ali jest tylko częścią tej historii, a najważniejsze to opowiedzieć światu o tym, co tu się stało i ostrzec przyszłe pokolenia. Każdego roku w rocznicę tamtych wydarzeń pamięć ofiar czczą tysiące Kurdów. O uroczystościach nie słychać jednak w światowych mediach. Kurdowie co roku pytają, czy tak jak w 1988 roku, tak i teraz świat o nich zapomniał. To była niezwykła opowieść z Halabdży, miasta już na zawsze naznaczonego bronią chemiczną. A już za moment porozmawiam z najbardziej znanym Kurdem mieszkającym w Polsce. Ziad Rauf, który mieszka w Polsce od niemal 4 dekad, jest pełnomocnikiem kurdyjskiego rządu w Warszawie, czyli ambasadorem autonomii kurdyjskiej. To jest podcast Świat. Co pan pamięta z tego momentu, kiedy pan i inni Kurdowie dowiedzieliście się, co stało się w Halabdży? No to był szok dla nas wszystkich. Akurat ja byłam tutaj w Polsce z kolegami. Umówiliśmy się, że zorganizujemy protest pod ambasadą Iraku. Sytuacja była bardzo nerwowa, smutna, dynamiczna, ale tak naprawdę bardzo mało o tym było mówione wtedy. To był takim tematem, który nie interesował opinię publiczną, nie tylko w Polsce, a na świecie również. To był 1988 rok, czyli Saddam Hussein był jeszcze przez 15 lat u władzy, no ale pewnie tak jak w Polsce za czasów komunistycznych pewne historie były przekazywane, chociaż nie było ich w oficjalnej narracji, to pewnie ta historia, mimo że żyliście pod dyktaturą, to była pewnie przekazywana rodzice dzieciom. To była przekazywana, ponieważ to nie była jedyna historia, jedyna tragedia. Tych bombardowań bronią chemiczną było wielu, ale najbardziej spektakularny, taki, który przyniósł najwięcej strat, właśnie była Halabdża. Oprócz tego, tak naprawdę od lutego 1988 roku do września cały czas trwała operacja Anfal, która miała na celu ludobójstwo narodu kurdyjskiego i to miało różne formy. Efekt tej całej operacji była ponad 182 tysiące ofiar ludzkich. Także nie było możliwości, żeby tego nie widzieć, nie przekazać następnym pokoleniom i bunt, powstanie były stale w górach Kurdystanu i peszmergowie walczyli właśnie przeciwko reżimowi Saddama Husseina. Jak pamiętam swoją wizytę w Halabdży,
to miałem takie wrażenie, i teraz proszę mnie wyprowadzić z błędu, że to jest miasto, które jest naznaczone tą tragedią. Ja nawet gdzieś z tyłu głowy miałem takie porównanie do Oświęcimia. Tak jak pan mówi, to miasto ma tą tożsamość i tak jak Oświęcim, to od razu pierwsze skojarzenia właśnie jest ten dramat. Pogorsza sytuacja to, że rząd iracki, oni wszystko robią, żeby wstrzymać rozwój Kurdystanu i nie dopuścić do nawet zadosyćuczynienia, żeby to miasto zostało miastem wojewódzkim. To miasto do dzisiaj żyje tą tragedią, ponieważ wiele ludzi jeszcze jest podłączonych do respiratorów. Jest mnóstwo dzieci, którzy podczas bombardowania zostali transportowani do Iranu, ale nie wrócili. Według statystyk przynajmniej 170 dzieci, którzy byli wywiezieni z Kurdystanu po bombardowaniu, ich rodziny do dzisiaj ich szukają i nie mogą znaleźć. Co roku 1, 2, 3 osoby wracają do Kurdystanu, tacy, którzy już jako dorosły dowiedzieli się, że oni byli dziećmi Halabdży i właśnie wrócili, szukają swoich prawdziwych rodziców. Także te dramaty 1988 roku do dzisiaj żyją w tym mieście i generalnie w całym Kurdystanie, bo to jest dramat całego narodu kurdyjskiego. Niestety rząd iracki nic nie zrobił i nie było rekompensowane, chociażby w postaci dobrych szpitali, żeby ofiar, którzy do dzisiaj cierpią z powodu tego, ci ludzie, którzy zginęli, żeby spadkobiercy mieli emeryturę, tak jak inni, którzy w Iraku zginęli w różnych tych dramatach, wojnach, czy wojna iracko-irańska, czy wojna z ISIS i tak dalej. Od rządu irackiego dostają, ale mieszkańcy Halabdży do dzisiaj tego nie mają. Czy można powiedzieć, że Halabdża i w ogóle cała operacja Anfal to jest jedno z najbardziej tragicznych, ale i najważniejszych momentów w dziejach narodu kurdyjskiego? To jest na pewno bardzo duża tragedia, ale czy jest największa? Raczej nie, bo tych tragedii było wielu i ta operacja Anfal to była jeszcze większa. Następna tragedia Kurdów Jezidów podczas inwazji ISIS w 2014 roku i też blisko 5000 Kurdów Jezidów straciła życie. Także niestety w historii Kurdystanu i narodu kurdyjskiego jest wiele takich dramatów. To teraz jeszcze na koniec zapytam o kwestię odpowiedzialności za to, co się wtedy stało. Saddam Hussein został zgładzony przez nowy iracki sąd już w pierwszej rozprawie, która nie dotyczyła wcale Halabdży, tylko wioski Dujail, zupełnie innego zdarzenia. Te wszystkie zbrodnie Saddama Husseina włącznie z Halabdżą de facto nie zostały osądzone, ponieważ Saddam Hussein został zgładzony już w pierwszej sprawie. Czy Kurdowie mają o to żal? Czy jest takie poczucie, że powinno to się potoczyć inaczej, choćby żeby Saddam Hussein na sali sądowej usłyszał to, co zrobił, usłyszał choćby jak wiele osób do dzisiaj zmaga się z problemami zdrowotnymi? Oczywiście Kurdowie mają żal i szczególnie rodziny tych, co zginęli, albo ci, którzy do dziś cierpią z powodu tej broni chemicznej. To, że Saddam i również nie tylko on, jego ludzie, którzy byli wykonawcami tych zbrodni, nie ponieśli konkretnie za to odpowiedzialność. To jest rzecz, która cały czas daje taki niepokój i niestety nie ma pewności, czy to kiedyś w innej formie się nie powtórzy. Oprócz tego do tej pory ponad 25 pozewów było skierowane do firm i osób
z Zachodu, którzy byli dostawcami tego gazu. To są firmy niemieckie, francuskie, holenderskie i niestety nie ma jakichś widocznych, spektakularnych wyroków, że osoby, którzy świadomie dostarczali ludobójczy gaz Saddamowi, zostali ukarani. I to jest też takie poczucie właśnie krzywdy, które się zrobiła, a rozliczenia za to do tej pory nie nastąpiło. Ziyad Rauf, pełnomocnik kurdyjskiego rządu w Warszawie, kończy ten odcinek podcastu Świat, poświęcony masakrze w Halabdży. Dokładnie 35 lat temu wojska Saddama Husajna użyły wobec Kurdów broni chemicznej i zabiły 5000 osób. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. A w każdą niedzielę na YouTube znajdziesz także niebanalne historie ze świata w wersji filmowej. Subskrybuj nasz kanał i powiedz o nas swoim znajomym. Zajrzyj też na profil Podcast Świat na Instagramie. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.